Ale gorące! A ty się przyznałeś do liczenia? Z czego żyją właśnie lokalni tutaj? Ale krzyczy ty. Witam szanowni państwo, witam w odcinku numer 8. Jak wiecie, w odcinku numer 7 trafiliśmy na ciekawą perełkę hotelową z basenem za 60 parę złotych. Moi drodzy, zobaczcie w ciągu dnia, jak to wygląda. Proszę zobaczyć. Palmy, cisza, spokój, moi drodzy. To, czego człowiekowi w podróży trzeba. Po tamtej stronie basen, ale słabo go widać, więcej będę pokazywać. Minusy są. Pokażę wam takie perełki. Zobaczcie na ten widok. Czy on nie uśmierza trudów podróży, szanowni państwo? Są jednak minusy takiego ekskluzywnego bytu jak tutaj. Wydaje się, że no nie jest źle, ale zauważcie, pokażę wam małe szkopuły, które są bardzo ważne. Idziesz tutaj, Hania czyta taką książkę, może ktoś zna. To jest książka, której akcja miała miejsce właśnie w Indiach. Idziesz tutaj, patrzysz tutaj, takie malutkie klocuszki, no to już wiadomo, że są tutaj myszy polne, moi drodzy. Więc tak, mamy, bądź mieliśmy gości w postaci myszek polnych. Spójrzcie na to. Zlew, nie? Ja hydraulikiem nie jestem. Jakimś mechanikiem nie jestem. Ale stosowanie takiej bezpośredniej rury do spływu sprawia, że nie ma blokady zapachów. No tak, po to wymyślili kolanko, nie kolanko, tylko syfon, żeby mógł zablokować zapachy, żeby się nie cofało, nie? Tutaj na Sri Lance powiem wam, że chyba ani razu jeszcze nie widziałem syfonu. Od razu rura w dół i dzida. No więc sprawia to, że momentami jest ten zapach wsteczny, że to po prostu odbija. Jeszcze jako ciekawostkę dodam tutaj, przy płytkowaniu, zobaczcie, są płytki, a narożnik wykończony fugą. Ciekawe rozwiązanie, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Podoba wam się? Zabieram was na dół pod basen. Hania już tam sobie działa. Proszę zobaczyć, już szefowa tam w basenie sobie siedzi. Słoneczko łapie, tak jak na wakacjach powinno być. Proszę, tam jakieś przyjęcie się szykuje. Moi drodzy, koniecznie zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Rzecz jasna, odwiedźcie profil Hani, Studio Rozum by Hanna, moi drodzy. Proszę zobaczyć tutaj. No i komu się żyje dobrze? Tej pani, co jeździ tuk-tukiem. 110 cm3 silnik. Więc takie to jest żyćku. Raz na wozie, raz pod wozem. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. La 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 la. Wróciliśmy do pokoju. Jesteśmy. Odpakowaliśmy tą herbatę, którą kupiliśmy w fabryce herbaty. Nie pamiętam, w którym odcinku mogliście oglądać, jak wygląda cały proces robienia. Zobaczcie, to jest herbata zielona i jaśminowa. Kwiatki jaśminu. Normalnie zobaczcie, jak one wyglądają. To nie są, kwiatki jaśminu nie są jakimiś, wiecie, płatkami, tylko to są normalnie kwiatuszki, a nie płatki. Herbatkę zaparzamy, zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak one się rozkładają. Zobaczcie, jak ta herbata zielona się rozkłada. To są inne liście. Zobaczcie, że tutaj te liście zielonej herbaty, one są takie prawdziwie całe. Ale gorące! A jeśli mówimy jeszcze o gorącym, to proszę zobaczyć tutaj. Cud, miód i orzeszki dla elektryków. Moi drodzy, jak robimy w łazience cokolwiek z wodą, to nigdy przy tym nie robimy gniazdka elektrycznego. Prąd i woda to zawsze bardzo złe połączenie. Zwłaszcza w klimatach, gdzie jest po prostu wilgotno. I to gniazdko nie jest zabezpieczone w ogóle od tej wilgoci. Nie róbmy tak. Opa! Moi drodzy, ruszamy dalej w trasę. Idę do tuk-tuka,
No i jeszcze muszę odzyskać paszporty. Wyobraźcie sobie, że pierwszy raz w życiu gość jak nas kwaterował, powiedział, że paszport jeden i drugi musi zostać aż do wyjazdu. Ja mówię, nie no bez przesady, weź zrób sobie zdjęcie tak standardowo jak robią zdjęcia i sobie miej zdjęcie na całe swoje życie i jeszcze dłużej. On mówi, nie ma bata, człowieku musi być paszport, tutaj musi ten. No i mówię do Hani, weź dobra, zostaw tam, niech biorą sobie ten paszport, niech on tam sobie leży, niech go kserują, kopiują, co chcą, niech robią. I idę odzyskać. No, mam nadzieję, że ziomek w ogóle jest tutaj na Hawirze. Idealnie zaparkowane. I moi drodzy, kolejne weselicho się tam kręci. Ale jajca. Oni naprawdę na tym klepią biznes, jakich mało. Trzeba tutaj przyjeżdżać, otwierać jakiś taki hotel z tym, z możliwością robienia wesel. Czyli tak jak przewidywaliśmy? Dokładnie. Zostawiliśmy paszport i obstawialiśmy, że po prostu nie będzie tego gościa i będzie problem z odzyskaniem. Mamy to. Mamy paszporty, pan się znalazł. Najlepiej nie zostać. Szkoda czasu. Po prostu. Drużyna z czerwonego tuk-tuka wyrusza. Nasz żuk jest made in India. A my nie jesteśmy, moi drodzy, z kamienia, więc jeść też musimy. Mamy tutaj jakiś restaurant. Rozmawiamy z Hanią i mówię do Hani, zobacz Hania, jak mamy tego tuk-tuka, to odwiedzamy miejsca, których byśmy teoretycznie autostopem możliwe, że nie odwiedzili. Bo autostopem jest trochę tak, że jak jedziesz, no to już jedziesz. No i niestety zatrzymać się w takich perełkach, no to jest ciężko. Powiem wam, że ja już się pogubiłem z tymi cenami tutaj. Też źle trochę przeliczałem, bo 1000 rupii ichniejszych to jest 12 zł, a ja jakoś liczyłem, że jest około 9 zł. Ale no mój błąd. Ale ciężko mi jest powiedzieć, moi drodzy, z cenami, bo na przykład tutaj za jedzonko płacimy 6 zł za osobę. 500, czyli 6 zł, no. 6 zł. A ty się przyznałeś do liczenia? Tak, przyznałem się, bez bicia. Obiecałem Hani, że się przyznam. Wszystko liczyć za 8 zł, a było 12. Wyobrażacie sobie? I wszystko było takie tanie. I wakacje od razu lepsze. A procentowo jaka to różnica? To prawda. 30%. Proszę zobaczyć, herbatka wleciała. No i tak jak właśnie mówię, wszędzie gdzie nie zawitamy, to jest herbatka z wora. Herbatka z wora i muffinek. O, ten przynajmniej nie jest suchy. Tak pachnie, ale ja zjem. Policzcie nasze jedzonko. Muffin is very nice. Thank you so much. Widzicie, ładnie podane? This one chicken, if you like, you can try this. Not much is spicy. It's really spicy. Can you also... Yes. Okay. Mamy ryż, mamy warzywka, ziemniak, marchewka, soczewica. Tutaj jest cebulka na patelni podsmażana. Tutaj jest taka mizeria z marchewką i majonezem. Teraz Hania narzuca babeczki. Jeszcze poprosiliśmy o jajka smażone, po 2 na głowę. Pan przyniósł kurczaka, ale nie da się po prostu zjeść. Middle spicy dla nich, no to jest piekło po prostu na godzinę dla nas. Nie wierzcie. Ja czasami jak mi mówią, że nie jest spicy, czyli piekące, to ja jak dziecko wierzę, Hania się śmieje, a ja po prostu po pierwszym spróbowaniu wiem, że to była pułapka. Temperatura 30 stopni, moi drodzy. Za nami poletka ryżowe i pozostało nam dzisiaj do zrobienia 60 km do Hikakandua, gdzieś tam, ale przychodzę do Was z informacją. Pamiętacie ten odcinek z Indii, gdzie, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie nie skręciła księżniczka. Księżna Hanna z Szymańskich. Nie skręciła księżniczka. Pamiętacie ten odcinek w Indiach, gdzie poszedłem do hotelu, zapłaciłem już online i mnie wygonili, bo nie byłem Hindusem?
tylko obcokrajowców nie przyjmujemy, pamiętacie to? Wyobraźcie sobie, że złożyłem odwołanie. Za pierwszym razem zostało odrzucone przez PayPala, bo PayPalem zapłaciłem przez internet. Drugi raz złożyłem odwołanie, też zostało odrzucone. Więc oficjalnie stwierdzam, że Agoda zrobiła mnie, serwis Agoda zrobiła mnie w kuku na muniu. I moi drodzy, najzwyczajniej w świecie straciłem pieniądze. Jaka z tego lekcja? Nie płaćcie online. Nie płaćcie. Idziecie, gadacie, jak mówią, że tak, dogadujecie cenę, jak jest cena za wysoka, a w internecie jest taniej, to dopiero płacicie online. Nigdy inaczej. Po co tracić pieniądze? We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. I won't let you down. Oh, I won't let you down. We could have the world to ourselves. Ja się tylko zastanawiam, czy my mamy wystarczająco paliwa. Bo sytuacja jest taka, że ten wskaźnik paliwa, niestety on działa swoim życiem i nie pokazuje faktycznego stanu. Nie wiem, czy poruszałem temat, z czego żyją właśnie lokalni tutaj. Tak na dobrą sprawę, większość lokalnych na Sri Lance żyje z uprawy, moi drodzy, herbaty, z uprawy ryżu. Pola ryżowe na obszarach wiejskich, przez które jedziemy teraz, na prawo i na lewo wszędzie jest ryż. Ale również z uprawy różnych przypraw. Między innymi z cynamonu, z goździków. 80% zapotrzebowania na cynamon na świecie pochodzi właśnie ze Sri Lanki, moi drodzy. Tutaj jest najlepszy cynamon. Często w sklepach kupujemy jakiś chiński cynamon, który nie ma nic wspólnego właśnie z takim prawdziwym cynamonem. Ten cejloński jest bardziej aromatyczny, jest taki... Od razu rozpoznacie, moi drodzy, od razu rozpoznacie. Druga kwestia, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o utrzymanie tutaj, to przelewy z zagranicy. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, wyemigrowało właśnie za pracą. I przelewy, które przychodzą, bardzo często utrzymują ich rodziny tutaj. Kolejna jeszcze sekcja, która bardzo mocno wpływa na utrzymanie, no to nie ukrywajmy, turystyka. Chociaż my z Hanią mamy tutaj dziwne odczucia, ponieważ tych turystów autentycznie nie widać, jak jeździmy. Zbyt wielu. Jest garstka, dosłownie garstka. Wydaje nam się, że może na wybrzeżu, przy plażach jest ich więcej. W każdym razie jest tutaj bardzo dużo guest house'ów, małych restauracji, które właśnie czekają na turystów, czy jakieś właśnie takie fabryki herbaty, gdzie dają Ci lekcje, jak się tworzy herbatę, obrabia, możesz degustować tą herbatę właśnie. I jeszcze można dodać fabryki popularnych marek odzieżowych, jak Nike, Gap, Victoria's Secret. Tutaj właśnie tworzą się tekstylia, które później, zwłaszcza takie powiedziałbym tekstylia z wyższej półki, które później idą do Europy. Pojechał Adam. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się pod drzewem kapokowym. Drzewo kapokowe, jak te owoce pękają, to z tych owoców, moi drodzy, jest taka bawełna. Ależ ona jest przyjemna. Dlaczego jest ważna tutaj na Sri Lance? Ponieważ taką właśnie bawełną wypychają materace, wypychają poduszki, można sobie przyjemnie spać, moi drodzy. I co? I bardzo jeszcze ważne jest to, że kiedyś kamizelki ratunkowe wypełniano takim właśnie włóknem, ze względu na to, że ono jak nasiąknie, no to po prostu ma ogromną wyporność, wyciąga do góry. Jeżeli chodzi o korę kapokowca, no to kora kapokowca właśnie ta, moi drodzy, jest w ajurwedzie używana do niwelowania stanów zapalnych czy problemów właśnie też trawiennych. Kapokowiec. Wspaniałe drzewo. Nie tylko tutaj, ale i w Afryce bardzo powszechne. Zatrzymaliśmy się
przy wejściu do Parku Narodowego. Bye bye! Tutaj chłopaki chyba z nadleśnictwa, że tak powiem, takiego. A tutaj makaki lankijskie. Są. Zobaczcie jak dużo. Dlaczego jest ich tak dużo tutaj? Ponieważ ktoś przyjechał i zostawił im jedzonko. Proszę bardzo. Mięsko, ryż i coś jeszcze. Makaki lankijskie, malutkie. Malutkie, zobaczcie, one są nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Może jakaś spadnie. Słuchajcie, właśnie tak czytaliśmy, że małpki, jak zostajesz tutaj, to one ci obszabrują cały twój dobytek. A kiedyś mi małpka ukradła portfel Gdzie, na Gibraltarze? w Tajlandii. Wyciągnęła z torebki i akurat wzięła portfel. I co, pieniędzmi z kartą. nie odzyskałaś? Odzyskałam, bo lokalni pomogli. A, widzisz. Zamieniliśmy z czymś. Ojejku, jak jest ich dużo. Makaki lankijskie. Powiem wam, jak taki trekking zrobić, to by było naprawdę coś niesamowitego. Czemu są tutaj właśnie te przewieszki? Z drzew spadają takie mrówki czerwone. Kurde, skubana jak mnie dziagnęła w szyję, to myślałem, że padnę. O, zobaczcie, jackfruity rosną naturalnie. O, tutaj spadł jeden. Ale ciężki, człowieku! Ale się klei, ale klejące. Ale krzyczy ty. To jest nic innego jak chlebowiec. Chlebowiec w takiej formie jak ta, on jeszcze nie jest dojrzały. Gotuje się go właśnie z ryżem i smakuje troszkę jak curry, bo oni dodają curry do tego, bo ma strukturę takiego mięsa. Oczywiście w jackfrucie też są takie właśnie te pestki, ale pestek to się, moi drodzy, nie je. Ogólnie jackfruit jak jest dojrzały, to jest słodziutki i może nawet ważyć po 30 kg, ale jest taki gęsty. Zobaczcie, jak moje ręce się kleją. Lasy deszczowe w tej części kraju, w strefie wilgotnej, są jednymi z najbardziej zagrożonych na świecie, moi drodzy. Niestety rolnictwo, chęć zdobywania, posiadania większych areałów do zabudowy, poszerzanie pól, takie ekstensywne wykorzystanie ziemi, żeby jak najwięcej wyprodukować, żeby jak najwięcej sprzedać, sprawia to, że lasy, moi drodzy, się kurczą, a wraz z tym dom dla dzikich zwierząt też się kurczy, zwłaszcza dla naczelnych, których chyba, jak dobrze pamiętam, jest tutaj 25 gatunków. Psinka przyszła pojeść, bo tutaj od drogi ludzie zostawiają jedzenie. Pikantne psinko, moja droga. To będzie piekło 2 razy. Zobaczcie, jak wybiera. No, dla niej też ostre. Dla niej też pikantne. No, nie wzięła jak na razie nic. Coś chce wydłubać, ale no nie za bardzo, bo pikantne. I ona wie, że już po nosie czuć, że to będzie piekło. O, coś tam wygrzebała. Skrawek jakiegoś tam warzywka. Ojejku, jaki wielki motyl. Ogromny. Usiądź mi na łapce, pokażemy cię widzom. Chodź. Słuchajcie, wiem po co jest to. Ponieważ za 4 km, nieco ponad 4 km, czyli godzinka marszu w górę, tam jest świątynia buddyjska. W życiu bym nie powiedział, że w Parku Narodowym, w lesie będzie świątynia. Ciekawie zrobię. Chodź, motylku. Ale piękny. Sklep woźny po wioskach pojechał. Z tyłu klapa otwarta. Waga, normalnie warzywa sprzedaje. Tu chłopaki po prawej sobie chilling robią. Jedziemy już, nie wiem, z 300 km zrobiliśmy przy takimi zaułkami i powiem wam, że te wioski są tak zadbane, jest tak czysto, jest tak naprawdę 10 na 10, schludnie, co nie jest takie oczywiste, bo wiecie przecież, że jak podróżujemy po różnych stronach świata, to nie wygląda to zawsze tak jak tutaj, więc ten poziom edukacji dotyczący śmieci, oczywiście gdzieniegdzie jakieś papierochy są, nie? Ale nie ma aż, zobaczcie sami, jedziemy przez prowincję, wioskę,
w lesie tropikalnym. Szacun na osiedlu. को बतिया बेरी न माने कोई भी बतिया बेरी न माने कोई भी बतिया कैसे बताऊं सखी पिया को बतिया Tutaj tuktuki nie mogą jechać. Zobaczcie, traktory, tuktuki, zwierzęta. My musimy jechać tą wzdłuż drogą. 3, 2, 1. Tutaj po lewej stronie idzie autostrada, a my tutaj lecimy wzdłuż, żeby mandatu nie dostać. Jedziemy do Hikaduwa. Tam Hanie będzie nurkować. Tu pan sprzedaje loterię. My w loterię nie gramy, bo z loteriami to wiecie jak jest. Wszyscy wiemy jak jest. Crackers, can I look? Spicy crackers. It's very spicy. Oh, fire. Okej. Tutaj zobaczcie, do sklepu przyszedłem kupić i pan nawet, zobaczcie, z crackersy piekące, ostre. Jezu, ile tu tych ostrych rzeczy jest. Wszystko jest, słuchajcie, na ostro. A, przepraszam. A jaki jest duży wybór. Albo słodkie, albo ostre. Komedia. Thank you. Księżniczka obrażona na mnie. Nie wiem za co. Namigowa. Pani tutaj sprzedaje, proszę zobaczyć, Vetakolu. To jest taka, można powiedzieć, cukinia tutaj na Sri Lance. Taka w smaku cukinii. Tutaj oczywiście zielone papryczki, żeby dupę rozerwało. A tutaj bakłażan. O, ale dziwny jaki, co? Taki nietuzinkowy kolor. Taki dziwny. Za mało tyletu. No. Kwiat bananowca. Zdejmuje się te zewnętrzne liście. Dochodzi się do tych takich bardziej, powiedziałbym, delikatniejszych. Kroi się i się przyrządza w daniu. Na przykład można przyrządzić w curry. Można. Sałateczkę taką zrobić? Można. Bananowiec. Kwiat bananowca. A to, moi drodzy, to jest, moi drodzy, taka sałatka, z której można taką sałateczkę w ogóle, wiecie co zrobić. Gotukola. Wąkrotka azjatycka dokładnie. Ogórka od pani O, widzisz. w prezencie. Jak Mamy miło. ogórka w prezencie. Ogórki takie. Zobaczcie, duży, jasny. Mi zawsze mówiono, że jak końcówka ciemna, nie, jasna końcówka to cierpki będzie, ale dalej nie wiem jak obierać ogórka. O, thank you. Really good. Fresh. Bardzo, moi drodzy, świeży. Zostawiłem pani pieniążki za ogórka. To jest domek pani, niewielki. Pani zaprasza. I pani już zaprasza. Sobie tutaj mieszka. A jak ładnie, czysto i kicia jest. Proszę bardzo, jaka ładna kicia. Pulpetinka. No co się tak... Oj, oj, oj. Lankicka pulpetinka. Takim paniom to można zostawiać napiwki, naprawdę. Przekochana i przeurocza. Nie, Haneczka? Tak, bardzo. O Jezu. Normalnie serce skradła. Malutka, skromna chatka. Zarabia sobie, ma ogarnięte tam wszystko. Cudo. Macie ceny w supermarkecie. Teraz się zatrzymaliśmy przy supermarkecie, żeby ogarnąć trochę mniej więcej rzeczy, żeby już się nie zatrzymać. Ja się nauczyłem jednego, moi drodzy. Hello, sir. Ależ przesympatyczne, uśmiechnięte twarze tutaj tych Lankijczyków, moi drodzy. To już jest taki bardziej, powiedziałbym, ekskluzywny supermarket, ale gdybym miał coś przywozić ze Sri Lanki, to chyba bym przyprawy, słuchajcie, przywiózł. Wiecie? Tutaj jest tak dużo przypraw i nawet w takich małych paczuszkach można przywieźć. Myślę, że to jest naprawdę dobry i taki praktyczny prezent. Ryba suszona. Ryba suszona około 5 zł. Dużo tej ryby. Kurde, dziwne kawałki takie. Może coś mniejszego jest? Nie, nie ma. O, taka drobnica. 250. Też się często podaje z ryżem.
Na głębokim oleju można zrobić. Jedlibyście coś takiego? 250 to jest, moi drodzy, 3 zł. To jest 3 zł za taką pakę rybek. A trzeba zaznaczyć, że Indie, wielkie kutry rybackie z Indii wpływają na wody terytorialne Sri Lanki. No i niestety, moi drodzy, trzewią cały ekosystem, bo stosują takie łowienie ryb, które polega na obciążeniu siatki. Siatka spada na dno, niszczy dno i do tego jeszcze, moi drodzy, zgarnie praktycznie wszystkie ryby, wszystkie żyjątka, które są od dna do góry. Patrzcie, jakie kanapki. Jak wyglądają. Jak kurki. Tutaj tak wszystko higienicznie wygląda. Tutaj na przykład iced tea można za 200 sobie się napić, czyli za 2,40. Tutaj ciasteczka cukrowe, ale ja tego nie polecam, bo to jest suche jak wiór. Z masłem tutaj ciężko, moi drodzy. Margaryna, 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 margaryna. Charakterystyczne, moi drodzy, dla miejsc, w których jest gorąco. Oczywiście masło jest i w sumie nie takie drogie, bo kosztuje około 6 zł za kostkę. Lurpak, to jest solone i niesolone. Zaczęłam poszukiwania tamponów, ale wychodzi na to, że nie ma na Sri Lance, bo pani się tak popatrzyła i stwierdziła, że na Sri Ania Lance, pokazała właśnie na zdjęciu. Na zdjęciu pokazałam i pani powiedziała, że nie ma. Więc no cóż, będę szukała po trustkach chyba. Przepraszam, czy masz tampona? Tak, Pożyczyć? tak będzie. Powiem wam, że no pasty do zębów 2,40, taka goździkowa, 70 gram 2 zł, złoty 20. W ogóle te pasty, te ceny tutaj, to jak coś zapomnisz, to nie ma sensu. Warto w ogóle zapomnieć, jak jedziesz tutaj. Złoty 20 mydło. W płynach też mydła, moi drodzy, po 5 zł, takie duże butelki. O, tutaj podpaski. W poszukiwaniu tampona. Ciekawe, może pani nie skumała tematu i tampony są. Czyżbym uratował Hanię i jej żywot? Chyba nie, raczej nie ma. Dobra, pampersa założy. Pamiętacie takie mleczka? Nie wiem, czy jeszcze u nas są, ale tutaj są dostępne. Przebijasz sobie taką słomeczką. Słomka papierowa, kurde. Niedobrze. Wylatuje mi, kurde, nieogarnięty typ. Mleko czekoladowe, ale słodkie. Żeby się schłodzić. Każdy dostał jakiś rarytas. Hania? Zapach ma, Obrzydliwy? no, Czemu? To jest pudding jakiś. to jest taki pudding i mi się wydaje, że z chiją, ale zapach jest, ja chyba nie spróbuję. Ostro. Ale mnie odrzuciło. To, co Hanie obrzydza, mnie teoretycznie nie powinno. Ale hello. Co to w ogóle jest? Jakiś pudding taki dziwny, ale jest okej. Jest okej. Jest nice? Jest good? To jest czekoladowe? Raczej nie, to jest takie karmelowe. Dziwne. To jest takie sfermentowane. Aż tak dziwnie na języku. Nie przejdzie to. To nie jest, to nazywa się puddingiem, ale z czekoladą nie ma to nic wspólnego. I ble. Temat zostawiamy tutaj, bo nie do zjedzenia. Kurczę, naprawdę. Takie niedobre w smaku. W sensie takie inne, takie ble, przesłodzone. Fu! Ale woda błękitna! Uwaga, Hania tutaj już się bawi. Czarina, jaka moda, czarina. Moda, co wysandała, poszarpała. Tankujemy, moi drodzy, do tego, na fulla tankujemy i zaraz zobaczymy, ile nam tutaj wyjdzie. A, nie mamy tutaj tego. A nie, tu jest litraż. 5 litrów, 5,5 litra można powiedzieć, 5,47. 1600. Thank you, sir. Tutaj na stacji, patrzcie, możecie sobie też na flaszki odmierzać. Ogarnięte, zatankowane. Pan mówił 95 lacie, ale no jak nie ma 95, to 92 załadowana. Też będzie dobrze. A co dla takiego komarka? Co to było? Słuchajcie, jedziemy do hoteliku, który znaleźliśmy
przez internet z basenem, no bo nie można obniżać standardu, jak się jedzie z szefową. Także cały czas poziom wzrostowy mamy. Poziom wzrostowy ewidentnie na kanale tak samo. Nie ma zlituj tutaj. Moi drodzy, maszyna postawiona. My już w hoteliku, który kosztuje 66 zł chyba, ale pokażę Wam, jak ten hotelik wygląda w kolejnym odcinku, ponieważ zmęczenie już mnie tak wzięło, że muszę zapakować wszystkie rzeczy z tuk-tuka do salonu, że tak powiem. I w następnym odcinku Wam pokażę, jak wygląda w środku taki hotelik za taką kwotę. 600 metrów od plaży, szanowni Państwo, więc standardy wysokie, moi drodzy. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej i rzecz jasna, szanowni Państwo, wejdźcie na kanał Hani, Studio Rozmów by Hanna na YouTubie, zostawcie tam dobre słowo, obejrzyjcie wywiad jakiś, albo dwa nawet, a ja się zaczynam ogarniać. Powiem Wam, że klimatyzacja w tak wilgotnym klimacie, zbawienie. Zbawienie jakich mało, moi drodzy. Czy tego chcecie, czy nie chcecie. Proszę zobaczyć, jak plecak zmontowany. Nie wiem, ile to jest wody. 6 litrów. 6 litrów, będzie dobrze. Patrzcie, jedną łapą. O kurde, żeby tylko szelka nie pękła. Bo jak plecaka zabraknie, to wszystkiego zabraknie. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm